Cześć! Jakiś czas temu kupiliśmy urządzenie do wolnego gotowania, czyli Wolnowar. Nie będę tutaj reklamował jakiegoś konkretnego produktu, bo nie jest to film sponsorowany, ale chciałbym się podzielić opinią, czy warto coś takiego mieć. Wolnowar to taki elektryczny garnek, który służy do wolnego ważenia gotowania. Ale po co gotować wolno, jak można szybko? Są co najmniej dwa powody. Wolnowar daje możliwość długotrwałego gotowania bez stałego nadzoru. Możemy na przykład przed pójściem do pracy przygotować danie i włączyć garnek, a po przyjściu obiad będzie gotowy i ciepły. A druga rzecz, gotując, a można powiedzieć właściwie podgrzewając w temperaturze mniej więcej 70-90 stopni, nie tracimy tyle wartości odżywczych i witamin. Koszt takiego Wolnowara to mniej więcej od 100 zł w przecenach, taki właśnie mamy, do kwot nawet 900 zł. Skąd takie różnice cenowe? Po pierwsze różna wielkość, po drugie wielość ustawień, po trzecie są różnego rodzaju wkłady, misy kamionkowe, ceramiczne, ze stopów metali. Ma to znaczenie, jeżeli chcemy na przykład obsmażyć mięso na kuchni czy w piekarniku przed włączeniem Wolnowara, bo też jest taka możliwość. Najprostsze modele, takie jak my mamy, mają tylko ręczną regulację temperatury. 3 nastawy: low, high i warm, czyli niższej temperatury gotowania, około 80 stopni, około 8 godzin gotowania, lub wyższej temperatury, około 90 stopni, to jest high, i to trwa wtedy około 4 godziny. Oczywiście to tak orientacyjnie, bo wiadomo, że zależy od tego, co gotujemy, to jasna sprawa. Trzecie ustawienie to warm, czyli podtrzymanie ciepłego dania. Te droższe egzemplarze mają timery, a nawet obsługę zdalną. Myślę, że te droższe modele przede wszystkim przydadzą się osobom, które nie wiedzą dokładnie, o której godzinie wrócą z pracy, bo teoretycznie jak się przeciągnie godzinkę, to nie ma jeszcze sprawy. Nic się nie rozpadnie, nic się nie przypali, ale ta tolerancja jednak ma jakąś granicę. Nam wystarczy taki prostszy Wolnowar, ale jednak tak jakoś nie mamy zaufania, żeby go całkiem zostawiać bez nadzoru na 8 godzin. Nieraz też mamy na przykład czas 6 godzin, a powinno się gotować 8. Włączamy garnek na high, żeby się szybciej nagrzał, a potem już przełączamy na low. Także możemy sobie radzić bez timera, jak jesteśmy w domu. Co można gotować w Wolnowarze? Najbardziej sprawdzają się dania z mięsa, ciecierzycy, fasoli, bigos, zupy, dania jednogarnkowe i konfitury. Jeżeli chodzi o smak potraw, to już to trochę zależy, co kto lubi. Na przykład wszyscy w domu jesteśmy zgodni, że mięsa są lepsze te z Wolnowara niż te przyrządzane w piekarniku czy gotowane. Mają bardzo intensywny smak, a mięso jest bardzo miękkie. Natomiast co do warzyw, to już nie jesteśmy tacy zgodni. Mnie na przykład smakują takie ugotowane razem z mięsem, chociaż przejmują jego smak i tracą własny kolor. Mnie to akurat nie przeszkadza, ale różne są gusta. Rodzina woli ugotowane osobno, a warzywa podane jako surówkę i tak jemy. Cóż, decyduje większość. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zużycie prądu? Porównując do gotowania na gazie, to na pewno nie jest oszczędniej, ale już porównując do gotowania na kuchence elektrycznej czy indukcyjnej, to na pewno jest oszczędniej. Zużycie zmierzone przeze mnie to max 368 W przy opcji high. No ale nie kupujemy tego urządzenia z myślą o oszczędzaniu, tylko o wygodzie. Czy warto kupić? Moim zdaniem tak. Zalety? Potrawy nie zagotowują się, więc nie tracą składników odżywczych i witamin. Wygodne w użyciu, nie ma konieczności stałego doglądania. Cicha praca, stosunkowo tani w użyciu, nie podnosi temperatury pomieszczenia, to ważne w lecie. Wady? Częściowa utrata smaku i zapachu, ale to nie dotyczy mięs. Jakąś tam wadą też jest trudność w czyszczeniu samego garnka. W internecie jest wiele przepisów na potrawy z Wolnowara. Testujemy niektóre i sami eksperymentujemy ze składnikami i przyprawami. I to by było tyle na dziś. Zapraszam jak zwykle do subskrypcji i cześć!